Siemanko, sobotni poranku. Siemanko, kolejny poranek w dżungli. Tym razem ta noc była gorsza. Miejsce było bardziej ciche od tego poprzedniego, ale przez to, że było tak cicho, było słychać każdy pojedynczy szmer wyraźniej. I tam za mną cały czas coś łaziło, ale tak za mną, że tak jakby za tym drzewem. I zawsze jak próbowałem tam poświecić latarką, żeby zobaczyć, no to poświeciłem z tej strony, poświeciłem z tej strony, ale za tym drzewem nie umiałem poświecić i cały czas miałem tak w głowie, że te aligatory podchodzą do tego miejsca z ogniska i że wyjadają te resztki kurczaka i że jak już wyjedzą tego kurczaka, to dobiorą się do nas. Tak sobie myślałem. Ale tak się na szczęście nie stało i nie wiem, co to tak szmerało tam. Coś tu łaziło cały czas na pewno. I poza tym czasami robiłem tak, że świeciłem latarką w tamtym kierunku, tam gdzie jest woda, no i było widać te świecące oczy, nie? I budziłem się co chwilę i właśnie świeciłem w tamtym kierunku i te oczy raz były bardziej z lewej, raz z prawej. No były te aligatory tam, były. Morning. Howler monkey. Ah, it's monkey. Okay. Pierońskie jaszczury tu normalnie pływały, ale na szczęście Kapiro był na pierwszej linii ognia i nie śmiały się zbliżać. Tam właśnie spałem, no i akurat ognisko było tu, w taki sposób, że jakby schowane za tym drzewem. No i nie potrafiłem poświecić na to ognisko, nie wychodząc z hamaka, a nie chciałem wychodzić z hamaka i świecić, bo komary atakowały i cały czas tu coś kurczę urzędowało przy tym ognisku. Na pewno to coś zbierało resztki kurczaka, które nam wypadały w czasie jedzenia. Tu jest jakieś takie małe żerowisko, coś tu jest. To chyba jakieś ślady jakiegoś zwierzątka. Pakujemy hamaki i żyjemy dalej. Jak widać, są tylko 2 hamaki, a były 3. Anandias zawinął się już nieco wcześniej. Wstał przed wschodem słońca. Widziałem właśnie, jak się pakuje. No i popłynął do swojego domku.
popłynął, żeby kawę zrobić. Isso! Aí ele falou, tá, o senhor Daniel vai estar aqui vivinho ainda. Se Deus quiser, se Deus quiser. Tenho fé em Deus que nós todos. Isso. Eu nem botei a malhadeira. É? Eu olhei ali, ó. Eu olhei a malhadeira ali, aí foi ver um canto ali, aí muito pau. Eu digo, eu não vou botar não, porque eu não sei se eu vou hoje também, né? O senhor está preparado já? Não, eu queria ir. Mas só que eu tenho um negócio, eu tenho de receber um dinheiro para pagar a palha do pessoal. E aí é comigo, né? Ah, você é o gerente geral, né? É, eu tenho. Você é o gerente Mas geral. é assim, dona. Eu quero fazer assim, ó. Eu vou conversar com o Dorian. Kapitan Anandias przypłynął po nas. No i teraz płyniemy razem na drugi brzeg. No bo tu na drugim brzegu znajduje się jego Hawira. Także znowu taki, wiecie, to był soft survival, blisko domu. No ale widzieliście, jak ten dom wygląda, nie? W domu wygląda też jak survival. Więc no ja bym nie umniejszał tej przygodzie. Tu na tym brzegu były te aligatory, a my teraz płyniemy tam na drugi brzeg, aby się umyć. Zabawne, jak to był pierwszy dzień, to bałem się nawet kapelusz ściągnąć. A teraz już trzeci dzień, to już jest naprawdę prawdziwy Amazończyk. W samych batkach, normalnie po krzokach tu lotą, po bosoku. Niczego się nie boję. Nieśmiertelność. Kolejny etap nieśmiertelności osiągnięty. O to właśnie chodzi w życiu, żeby się unieśmiertelniać. Także czas na kąpiel z aligatorami. Oh yeah! To jest to wspaniałe uczucie świeżości, które daje Ci poranna kąpiel. Czyli tak rosną ananasy. Kto by pomyślał? Ja myślałem, że ananas to bardziej na drzewie rośnie. A tak rośnie ananas. To jest taki baby ananas. Dziecko ananas. Tu za domem kolejne pole mandzioki. Mandzioka roots, czyli korzenie mandzioki to są. I to jest ta jadalna część. It's gonna be like this, fat, Okej, jak będzie takie grube, big. takie wielkie, will be ready to use when will be fat like this, Yeah, yes? well, fat like this and big is nice. Okej.
Okej, no czyli oni tak hodują sobie te roślinki tutaj, żeby te korzenie wcinać. To są takie ichniejsze, jak Amazonian potato, czyli amazońskie kartofle. Pozdro z raju, chociaż czy to taki raj? Ciężko tu jest łatwo żyć w tym miejscu. Słońce daje popalić. Nie, tu jest za ciepło. W raju nie może być aż tak ciepło. I nie może być aż tyle komarów w raju. To nie jest raj na pewno. Ale na filmach wygląda rajsko. Avocado. Awokado? Avocado. Mhm. Avocado plants. Já. Ó, é maravilha, né? No i widzicie, Anandias naprawdę tak tu żyje codziennie i hartuje się od połowu do połowu. Aí vem, pega No tu tylko content robimy, tak na chwilę, wiecie, i żeby tego posmakować i stwierdzam, że to jest trudne. Trudne jest takie życie. Jak się człowiek przyzwyczai do tych wszystkich wygód z miasta, no to cofnąć się do takiego etapu, duży krok, byłby to duży krok. tá, mas só na lama. Deu só na lama. Só na lama. Se achou bonito, outra vez volta com nós. Maior prazer estar aqui com a gente. Então, que andar na serra, pescar, passear. Isso, piranha. É. Jacaré. Jacaré. I E vamos pegar um para nós comer. Because the color. Ready, ready. Attraction. Okej. Pronto. Okay. Tu tak komary wdupią. Mosquito. Yeah. Tá tudo bem aqui. O tucunaré vem aí. Uap! My już ogarnięci opuszczamy progi tej wioski i kierujemy się do innej wioski. A o co tu w ogóle chodzi? O co tu chodziło w tych ostatnich odcinkach? No o to, że odezwałem się do Capiro, powiedziałem mu, że chciałbym zobaczyć, jak żyją ludzie tu w okolicy, takie normalne wiejskie życie w Amazonii. No a do tego chciałbym jeszcze spędzić noc w amazońskim lesie. No i Capiro pozbierał te moje potrzeby do kupy, no i połączył to właśnie w taką 3-dniową wycieczkę, 2 noce, 3 dni, no i dzisiaj jest ten 3. dzień. Ładujemy się teraz do łódki i płyniemy do tej wioski, do której przypłynęliśmy tu na samym początku, tam gdzie ta rodzinka była, no i jedziemy tam na śniadanko i tak dalej. Essa bocona pro bicho aí. O Aí mostra aí de lado. jaką to ma gębę ogromną. But he's much bigger. O, a tu na przykład taki okaz rybki. Te ryby amazońskie wyglądają jak potwory. Pegar pro chiquinho. This is breakfast? Breakfast, of course. Yes, a breakfast. My ponownie na tym lepiej rozwiniętym gospodarstwie. Tu jest taka chata przygotowana dla turystów. Turyści czasami przypływają większymi łodziami, a następnie udają się tutaj na taki pokaz właśnie lokalnej kultury. Narzędzia służące do przygotowania mandioki. Tu jest piec, który też służy do tej mandioki. Tam to pewnie też służy do przygotowania mandioki. Tu wszystko służy do przygotowania mandioki. It's a manioca house, but here's the factory for the manioc. First, we collect the roots of manioca, this size roots. We cut everything
We clean one by one. We clean. Or here. Okej. Czyli tu później podkładamy kosz i wszystko sobie leci do kosza. Następnie trzeba to jakby sprasować i wycisnąć z tego wodę. Like this. To też służy do wyciskania wody And then z tego put it manioka. wet, manioc wet, and then that's squeeze. See? Squeeze the water. Okej. It's a very thousand techniques, indigenous Okay. techniques. Czyli jest bardzo dużo technik na przygotowanie tego manioka. To jest taka wyciskarka właśnie tego zmielonego manioka, żeby wycisnąć z niego wodę. Handmade. Następnie jakby przesiewamy to przez to, aby oczyścić. Można też to przesiać przy pomocy tego sitka. Już takie bardziej nowoczesne. Następnie ten przesiany proszek z manioka umieszczamy na tym wielkim łoku. Rozpalamy ogień i około 2 godzin właśnie się to tu tak praży. Trzeba to mieszać taką wielką łychą. No i wtedy jest już gotowe do spożycia. Tak wygląda produkt finalny, maniok. Manioc and tapioca. A, tapioka, This is manioc. maniok. Ok, bo mnie się to już myli wszystko. To jest tapioka, czyli tak dobrze oczyszczony maniok. No i wtedy to jest w takiej formie. Tu w okolicy to kosztuje $1, a w mieście trzeba zapłacić od 3 do 5 dolarów. A to z kolei jest mandioka, czyli taka nieoczyszczona tapioka. Czyli to, jak się do porządku tego nie oczyści, no to jest takie. I to jest wtedy taki jakby gorszy staw. It's more cheap, yes? Okej. I czyli to jest tańsze. Gorszy towar. Bardziej zanieczyszczony. Oni z tego normalnie korzystają i robią sobie ten maniok tak spożywczy, no bo my jesteśmy na terenie takiego gospodarstwa, cała rodzina tu mieszka, no i oni mają taki interes, że zapraszają tutaj turystów i turyści mogą sobie zobaczyć, jak wygląda cały ten proces. A ja jestem tu dziś na VIP-a, mam ogromne szczęście, że ja mam też wjazd tu, pod jakby do rodzinnej chaty, także zapraszam i Was, drodzy widzowie. Dostałem pozwolenie na nagrywanko, także zobaczymy, co tam na piecu się dzieje. A tu się dzieje, podejrzewam, nasze śniadanko. Dokładnie tak, moje ulubione. Jajka gotowane. Tu się jakaś trawa gotuje. A tu przed chwilą widziałem, że smażyły się banany. Smażone banany. O, tutaj są już właśnie usmażone bananki. Tu jest usmażone cararokso. A tu jest ugotowane cararokso. Uwielbiam to warzywo. Moje najulubieńsze amazońskie warzywo. Sam, odkąd mieszkam w Manaus, kupuję to i jem codziennie na śniadanie razem z jajkami. Trzeba właśnie brać co najlepsze z okolicznych ziem. No i arbuz. Arbuzy są tutaj wyborne, naprawdę. Uwielbiam. Nessa panzinha deixa em cima. Bota manteiga. Tá grudando. Não tá. Oi? É. Muito gostoso. Muito bom, é verdade. Tá aqui, mulher. Tá bem redondinho. Isso. Pé de mulata. Oh, she's prepared for you. Wow. Sorry, I didn't know that. Não, 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 não. That's I told you. You know, to be not to be boring, but to be nice. Vai. Czyli pani szykuje dla nas na śniadanko to taki placek z manioka. Wow. Sofia, o que é que tu tem dentro do banheiro, Sofia? O que é que tu quer dentro? Muito frio hoje.
Pega um pratinho lá, filho, pra mim. Por favor. Taki placek z bananami. O kurde, ale to będzie siła. Ó. Ja, idziemy jeść. Lá tomar um cafezinho com nós. Bora, eu vou só tomar um café. Eu tenho que já Człowieku VIP, normalnie. Amazońska rodzina, siemano. Okay, it's tea, yes? From lemongrass probably. Lemongrass. falta um copo. Falta só o gato, peraí. Dá licença? Dá vontade, ó. Vai, fica à vontade. É assim mesmo? Okej, jajeczka dołączyły, już obrane nawet, człowieku. Normalnie jak królowie. Vamos comprar. Trzech króli. Anandias, Ananias i Marcinas. Limpar a água. Uwielbiam to. Pedra. Vamos? You need salt? Bora tomar um café. Yes, please. Derrama um pouquinho. Tá bom. Vai lá, velho. Vai o quê? Que hora o teu pessoal chega, Lígia? Jajka się idealnie komponują. Cararokso. É fácil. Delicioso. Ele gostou do caralho. Bom. I eat every day in home, in Manaus. Ah, é? Yeah. Ele compra em Manaus. Todo dia ele tem isso. Todo dia. Ele mora em Manaus? Escalador. Ele foi pego na Torre Eiffel. Com 280 metros de altura, a polícia pegou ele. E a Homem-Aranha? Ele é amigo do Homem-Aranha de verdade. É? Sim. Bom, uma época ele veio aqui, o Homem-Aranha. Foi? Mas eu acho que foi o do primeiro filme. Ah, do primeiro filme. Sal. Seu. The Spider-Man, the Foi first 2011 ou Spider-Man 2011 old, ou he came 2012, here. assim. He came here. He came visit here. About 10 years ago. The first Spider-Man from the movie, from Hollywood. Okej. Aktor, jest? Oh. Okej. Właśnie się dowiedziałem, bo jest tu gadka. Wydało się, że właziłem na wieżę Eiffla kiedyś i właśnie tu okazało się, że aktor, który grał Spidermana kiedyś w filmie, odtwórca pierwszej roli, pierwszej części Spidermana, odwiedził kiedyś tą wioskę. Ale to był tylko aktor. Tego smażonego cararokso jeszcze nie próbowałem nigdy. Bardzo dobre jest, takie chipsowate. Eu também ia, mas eu resolvi não ir mais. Vai resolver não ir mais. Esse aqui ou esse? Com areia ou sem areia? Sem areia. Przepyszne śniadanko. Meu, esse aqui. Próbujemy tego placka z bananami. A Débora Vamos tem. pedaço de melancia. Ele parece de verdade, né? Ela tem o Isso retrato quando ele dele se lá em suja. Manaus. Ele tomando banho lá com ele, né? É mesmo? A Débora que ensina ele. To też um pouco, spoko, o cachorro fica ale bardziej takie jakby cukiernicze, jak jakieś ciastko. Aí vai na caminhada com a gente. Nessa uma diferença. Vai embora. Aí custa ele volta. Very good, Very good. very good. Existe, porque é com X, né? Isso. It's very good for you to have this every day. Aí, Colgate. Como é que é? Pasta de dente? Colgate, pasta de dente. Wskazówka dla przyszłych wycieczkowiczów w te okolice. Jak będziecie chcieli się tu wybrać i poszukać jakiegoś przewodnika, to szukajcie takiego, który jest uzbrojony w taką specjalną legitymację. Niektórzy przewodnicy po prostu tu na dziko. Wiecie, ktoś się wyrwie tam z jakiejś wioski, nie zrobi tego specjalnego szkolenia, takiej licencji na przewodnika, no i też próbują oprowadzać turystów. A to może być niebezpieczne dla Was, bo no tu jest dużo rzeczy, o których trzeba wiedzieć. Naprawdę te rośliny i zwierzęta bywają tutaj naprawdę niebezpieczne. Żeby znaleźć takiego oficjalnego przewodnika, to trzeba wejść na stronę internetową Ministerio de Turismo.com. É. No i tam trzeba poszukać właśnie przewodnika tam znaleźć na tej stronie. Tak się właśnie tu szuka przewodników i oni są bezpieczni, bo tam przed chwilą przyjechała ta wycieczka
No i przyjechało tam właśnie kilka osób, żeby zobaczyć, jak się robi ten maniok. No i Capiro wyczaił, że tamci przewodnicy to nie są, że oni nie mają legitymacji. On wie takie rzeczy, bo on jest tu wysoko postawionym. To nie jest taki zwykły przewodnik. On jest 35 lat w branży. No i on zna tu wszystkich. On jest w ogóle przewodniczącym jakiegoś takiego całego komitetu, czy... On mówi, że on jest prezydentem. Cokolwiek to znaczy. On mówi, że on jest prezydentem przewodników w Manaus. On to zna wszystkich. Często jak się gdzieś mijaliśmy, no to tam siema. Także zajebisty przewodnik mi się trafił. Obrigado. Amigo, obrigado. Obrigado. Deus abençoe você, apareça sempre com a gente. Bom dia. Ananias zostaje w ciężkim terenie, a my za sprawą ziomeczka, tego samego, który nas tu przywiózł, wracamy do miasta. Fura jak stała, tak stoi. Godzina drogi jeszcze do Manaus, czyli do miasta, w którym znajduje się moje aktualne mieszkanie. Teraz chciałbym jeszcze pomęczyć trochę Capiro o właśnie Atto Tower. Mam nadzieję, że to wypali w mniejszym bądź większym stopniu. Okay. Tenha bom dia. Właśnie sprawdziłem i ja przez te ostatnie 3 dni miałem kamerę włączoną przez 8 godzin. Masakra. Dużo. Dobrze, że jest yerba. No i ta wspaniała możliwość siedzenia na balkonie, gdzie nie ma komarów, ani aligatorów. Czasami trzeba opuścić tą strefę komfortu, opuścić ją w taki albo inny sposób. No i to działa w moim przypadku. No a co ma powiedzieć Anan Diaz, który jest cały czas poza tą strefą komfortu? No nie wiem, w każdym bądź razie szacun dla niego, że on tam żyje w taki sposób. Ja to jednak jestem mieszczuch. Jestem mieszczuchem. Cieszę się, że mogłem wrócić tutaj. Cieszę się, że urodziłem się w Europie, w Polsce. I że mój dom jest w klimacie umiarkowanym. W Polsce nie ma tak gorąco. No może w lato jest, ale później przychodzi jesień, albo czasami jest wiosna. No i jest naprawdę przyjemna temperatura. No i komary nie przenoszą malarii. Wiadomo, są kleszcze, które przenoszą boreliozę, ale malaria jest gorsza. Ciężkie jest życie w tej Amazonii. Gorąco fest. Tutaj nawet ciężko jest przetrwać w mieście. Nie posiadając klimatyzacji ani jakiegoś fajnego mieszkania z balkonem, to naprawdę ciężko jest. Amazonia to jest ciężki teren. Do bushcraftu to w ogóle. To jest tak, że w dzień leje się żar z nieba, że człowiek tylko szuka cienia i miejsca, w którym może nic nie robić, bo w takiej temperaturze ciężko cokolwiek zrobić. Wystarczy się trochę poruszać i już człowiek mokry jak ryba. No a w nocy, kiedy przychodzi ulga w postaci cienia, no to komary się pokazują i te komary są okropne tutaj. One gryzą na potęgę i mogą przenosić malarię. No i właśnie mam nadzieję, że nie złapałem żadnej malarii, bo było parę ugryzień. 2 takie szczególnie zapamiętałem, że 2 razy komar mnie ugryzł. Kiedy wrócimy do Polski z Manaus, to na pewno zrobię szereg różnych niezbędnych badań. Między innymi na malarię znowu się zbadam. No ale zanim my wrócimy do Polski, to jeszcze nie wiadomo kiedy wrócimy, ponieważ wiadomo po co tu przyjechałem. Po to, aby wspinać się na Atto Tower. I postanowiłem, że nie spocznę dopóki chociaż nie zobaczę tej anteny z daleka, no ale najlepiej by było się dopiąć swego i wspiąć na ten obiekt. No i Capiro już porusza tam różne struktury. Próbujemy tam zaatakować od różnych stron, żeby dostać to pozwolenie. No i mam nadzieję, że uda się to zrobić.
wejść na to Tower, no i że w końcu będę mógł wrócić do Europy. Także dzięki Fest za to, że robicie zakupy na www.yerbanot.com, czyli że robicie zakupy w moim sklepie. Dzięki. To też pomaga mi opłacić moich ludzi, którzy są mi bardzo potrzebni do tego, żeby tak podróżować beztrosko i czasami zapominać o tym, co się dzieje w Polsce. I pozdro.